ale popatrzcie, bo to jest jeszcze gadka gadką, a to jest najważniejsze. Co by tu zrobić? Pocieszę się moimi kwiatuszkami. Gorzej, że moim kwiatuszkom. Jak zwykle 4 Wrocław. No gdzie? Żeby jest 7 godzina, a ja dalej nawet do Wrocławia nie dojechałam. Jak widzicie na obrazku, nie wygląda to zbyt dobrze. Tak się zastanawiałam, po co tak późno prom? Cały dzień będę czekać. 7 godzin jazdy z Katowic do Wrocławia. No więc dzień dobry. Jak widzicie, wymalowałam się, wyszykowałam. Czy się wyspałam? No tak, nie ma tragedii. Nastawiłam budzik na 8. Oczywiście, że obudziłam się o której? Przed 7. Przed 7 się obudziłam, no ale tak to jest. Zawsze pierwsza noc w ciężarówce jest taka nie do końca 100% dobrze przespana. I to nawet nie, że przez jakieś bezpieczeństwo czy wygodę, bo ja się tutaj w Wolbim czuję bardzo komfortowo, ale najgorzej jest, jak się nad ranem zachce śpić. I się nie chce ubierać, ale się nie chce ubierać, Jezu, się nie chce ubierać. Ale ile można, nie? No dobrze, proszę Państwa, jest taka sytuacja, że jest 8:20 pauzy, więc teraz jest czas chyba na jakieś śniadanie. W ogóle skomentujcie mój makijaż. O, już mi się ta zielona odbiła. Może to powinno utrwalić. Będziemy jeść. Trochę mi się nie chce jeszcze, ale mamy 335 do portu i będziemy gdzieś po pierwszej. Po trzeciej jest prom, więc to jest tak po prostu książkowo. Ani więcej, ani mniej. Więc jemy później, ewentualnie gdzieś na kawę się tylko zatrzymamy. Nie wiem, czy się nie ubiorę lepiej. Założyłam spodenki, ale coś powiem Wam szczerze, że jest mi tutaj zimno. Jezu, ja tą piżamę muszę w końcu wymienić. Ile można mieć tą samą piżamę? Wy już dobrze wiecie, że ja jak się czepię jakiegoś ubrania, no to go najchętniej bym w ogóle nie zmieniała. Tą bluzkę, pamiętacie? Tą bluzkę to ja już mam. Jeszcze w Tagu jeździłam. Ale ja ją tak lubię. Ale te rzeczy 4F, one są takie zawaliste. Jeżeli lubicie sportowe rzeczy, ja na przykład lubię, kupujecie cały czas jakieś Nike, Adidas i jakieś takie zagraniczne marki, to słuchajcie, odkryjcie 4F. To jest genialna marka. Ja zawsze miałam swoją ulubioną markę Under Armour, a buty New Balance. Jak zresztą widzicie tam te czarne moje buty, to też 5 lat je nosiłam. Kupiłam ostatnio drugą parę, ale nie jest taka dobra. Jest cała skórzana, widać, że jest bardzo ciężka w utrzymaniu. Nie jest tak dobre, nie są takie dobre jak tamte poprzednie, więc kupiłam takie poprzednie jeszcze. No i w każdym razie 4F jest po prostu tak dobre jak Under Armour według mnie. Tylko szkoda, że nie mają aż takich fajnych projektów, tak dużo, bo w Under Armour można dużo fajniejszych rzeczy znaleźć. W 4F strasznie nie lubię tego takiego fioletowego, liliowego koloru. Co oni mają z tym kolorem? Tyle ładnych kolorów, oni taki kolor jakby ktoś zmieszał, nażygał i tak dalej, pigmentu nie mieli, bo tylko mieli pigmenty, no to po prostu idealne. Całe szczęście mają dużo czarnych rzeczy, ja jestem najbardziej za czarnymi, więc 4F, bo więcej powiedziałam złego niż dobrego. Chodzi o to, że po prostu świetnie skrojone, świetne tkaniny i cena według mnie też jest bardzo dobra. No i widzicie, jesteście świadkami, że ta bluzka to już ona non stop ze mną chodzi i nigdy mi się nie udało drugiej takiej kupić. Ja ją kupiłam na przecenie gdzieś w 4F właśnie. Jest genialna. Jest po prostu genialna. 1000% taka jak chciałam. A drugiej takiej już mi się nigdy nie udało kupić. Jak gdzieś kiedyś trafię, to od razu kupię 5. Dobrze, no zróbmy to śniadanie. Ach, się uderzyłam w głowę. No dobrze, bo widzę, że czasami jeszcze ten mikrofon, jak wkładam do telefonu, to czasami go tak nie domknę do końca, tak jakby. Dobrze, co my dzisiaj zjemy na śniadanie? Czy nam się chce dzisiaj coś robić na śniadanie? Chyba nie. Papryka z serkiem? Albo w ogóle serek z oliwą? Albo ogórek. O, tak zrobimy. Pieprz, mamy sól. Tak trochę wydziwiam z tym jedzeniem, ale to dlatego, że wiecie, że ja tak śniadań nie jem. To tak tylko jem, bo wiem, że trzeba zjeść. Jak obieram takiego ogórka, to już bym sobie go na twarz nałożyła. Gdzie jest oliwa? Tu jest. A może byśmy do tego też jakąś szklankę chleba wzięli? Ogórek, może ja sobie go pokroję, będę go sobie jadła. O tak, do tego po prostu. Troszkę oleju, oliwy. Tu. Troszkę soli. Jeszcze
jeszcze nigdy nie otwierana, patrzcie. Takie śniadanie jest okej. Tak mi się zdaje, że to już jest ten moment, że możemy odpalić Volviego. 8,55 akurat skoczyło. Wiecie, ja wam pokażę, którędy jedziemy, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy. No więc chodźcie, ja wam to pokażę wszystko. No, więc my jechaliśmy sobie wczoraj, o tak, tu się załadowaliśmy. Pojechaliśmy sobie tak, o tutaj. Tutaj w sumie nawet, patrzcie, że chciałam rozszerzyć. Tak, jechaliśmy sobie, skręciliśmy tutaj na Legnicy w górę i teraz jesteśmy gdzieś, no mniej więcej tutaj, gdzieś tu. Tak będzie lepiej. No więc generalnie teraz idziemy sobie cały czas tutaj, widzicie, prosto, S3, aż do końca i ta droga wiedzie dosłownie do Świnoujścia, do portu. Nigdzie nie trzeba zjeżdżać. Na ostatnim odcinku są jeszcze te remonty, ale słuchajcie, bo teraz mi się przypomniało to, co wam wczoraj mówiłam, że zapomniałam, jak się w ogóle sprawdza odległości, widzicie? Tu jest napisana odległość, ale 617, to myślicie, że który odcinek? Chyba cały po prostu, nie? Więc tutaj na przykład tak widać, że jest między Legnicą a Zieloną jest 50, nie? Ja to tak czytam. Tutaj od Zielonej do Przecięcia 43 by było, nie? To są takie odcinki, więc tak sobie to można po prostu sumować. Tak to się robiło, prawda? Wiem, że to nie jest nic odkrywczego, mapa, szczególnie dla starych kierowców zawodowych, ale naprawdę polecam, taka mapa. Tam te duże atlasy, wiecie, one są fajne do jedzenia, Jezu. Do jeżdżenia już tak, do zjeżdżania do miast i tak dalej. Natomiast tak jak do ustawiania sobie trasy, to jest wystarczająco dobra mapa za kilkanaście złotych. Natomiast sama jestem zaskoczona tym doświadczeniem. Tak się przyzwyczailiśmy do nawigacji, że w ogóle nie pamiętamy, co one tak naprawdę mają. Ja tutaj, tu mam okulary, już myślałam, że gdzieś zgubiłam, więc no mega taka tam atrakcja, jazda na mapie. No i koniec pauzy. Dobrze jest, dużo miejsc. Ja od lat wyznaję prawdę, że większy wstyd jest coś komuś zabrać przy wyjeździe z Rajki, niż się zatrzymać, wyjść i popatrzeć. Nie zmienię zdania. Polecam każdemu. To jest teraz najlepsza droga w Polsce. Jak chcecie się przejechać po Polsce, to jedźcie na S3. To jest najlepiej. Unikajcie czwórki. To jest ten moment, proszę Państwa, gdy nadchodzi święto prawdy. Wypilnujcie Volviego. Nie ma jak to kawa w trasie, co? Muszę w końcu sobie ogarnąć tą kawę rozpuszczalną do auta. Czajnik może. Jezu, ja to jestem. W Volvegu mamy ekspres, a w Volvi... O, coś mi tu owiewka odstaje u dołu. Dobra, to nie będzie jakieś posiedzenie, bo my nie mamy na to czasu. Zapomniałam kupić sobie ręcznik papierowy. Nie ma ręcznika papierowego też, więc ukradłam kilka serwetek. Cześć! Rysiek, tak ci nie odpuszczę, rozumiesz, żeby się nie przywitać. Miło mi. Wiesz co, akurat wczoraj oglądałem No, gabarytem ostatni ten. no, I tak mówię, lecę na Szwecję, może Iwonę spotkam tutaj trochę. no, ja też Warto rzeczy. było, bo się spotykamy, więc bo ja akurat też działam już 43 lata w transporcie. No, kupę Znaczy lat. z Podkarpacia. Też? Od Sanoka, ale do Wrocławia się przenieśliśmy, to wiesz. No. No i do czego zmierzam? Może Iwonę gdzieś spotkam, a przyjechałem przypiąć. Podziwiam cię, wiesz. Dziękuję. Ja mam dosyć
kocham to robić, ale ciebie to podziwiam, no to Dziękuję. byliśmy razem w tym. Kreacja była na imprezie w Wolwie. A, no, dziękuję, dziękuję. No do Szwecji. Dziękuję Ci bardzo, powodzenia, trzymaj się. Takie spotkania są miłe. Pozdrowienia dla Kruszynki. Tak, powiem Wam szczerze, że też fajna nazwa firmy, nie? Kruszynka. O, tam jest Podlasie. Ja mam kolegów wszędzie. Ja właśnie taki z drewnem przez most, wiadukt. Ja się patrzyłam na niego, bo ładne Volvo załadowane drewnem. On się patrzył na mnie. Patrzył, czy to pewnie ja, czy nie ja. O, drugi jest teraz. Biały. Dzień dobry. No witam. No na parkingu, tam nie wiem, ona chyba jakaś akcja jest policyjna, no i dalej tam inspekcję ma na następnym, ale na razie wiesz, cicho siedzieli. No, dzięki kolego. W drugą stronę spokój w miarę. Ja często nie mam włączonego radia, bo po prostu mam albo telefony, albo coś tam sobie mam do przemyślenia. Posłucham sobie muzyki, ale czasami włączę. I czasami lubię zrobić taką akcję. Sobie jadą goście i ja mówię, patrz, tam Iwona, albo coś tam mówią o mnie i tam mnie tak obgadują. Nic tam złego zazwyczaj. Nie usłyszę nigdy na swój temat, ale coś tam sobie mówią, patrz, a ja wtedy dzień dobry. I wtedy czasami w ogóle cisza, już się przestają odzywać, a czasami coś tam pogadam. Więc spodziewajcie się, że ja mogę nasłuchiwać. Świnoujście pokazuje nam ile? 130 km. Proszę Państwa, jest godzina 11:40. Prom odpływa o 15:30. Nie ma źle, ale 2 godziny wcześniej przed promem pasowałoby już być. I obyśmy tak byli. Patrzcie tu, pamiętacie? Jak się woziło śmigła. Cały czas ta sama suwnica jeszcze jest. Czy to już tylko nie, to samo, załadunek. S3 jest idealna, ale teraz jeszcze jesteśmy na ostatnim odcinku S3, który jest w budowie. No i ja bardzo czekam na to, jak już będzie całkowicie otwarta. Odkąd ja tu jeżdżę do Świnoujścia, a jeździłam jeszcze lata temu ze śmigłami, to ta droga się tu buduje. Jest dużo lepiej, ale no kiedyś się wybuduje. Nie od razu Rzym zbudowano. Sami zobaczcie. No dobrze, jesteśmy na miejscu i co? Drugi zjazd na rondzie, tak? Tak. Tak jest. Przyprawa promowa, tu jest dobrze. Trelebok. Na wprost jest Isztat i Trelebok. Dobrze, jedziemy. No i dobrze, tutaj gdzieś wywijamy na lewo, nie? Tak jest. Tędy czy tędy, to wszystko jedno.
sobie podbijemy w miarę na sam początek. Tam trzeba się zameldować. Gdzie myślicie? A, dobra, możemy i tu. Czemu mi się to znowu rozładowało? To nie jest dobrze. Widać, że ta, powiedzmy, matka się szybko rozładowuje. No znowu rozładowana, widzicie? Czy ma też jakieś swoje minusy, bo z dnia nie wytrzymuje to bardzo długo. Dzień dobry. Dobry? Można potkę? Można. Oj, bo ja nie ubrana. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zdjęcie zrobione, ale w tyle zmarzłam. Zakładamy spodnie i idziemy się meldować szybciutko na prom. No nie ma czasu. Jakie spodnie dzisiaj założyć? Może dla odmiany jeansy. Które? Te czy te? No. Ach. Po pierwsze to się troszeczkę... Właśnie, po pierwsze to wrzucimy już prom. Tak jest, tutaj zaczynamy w ogóle. Czyli tak, wpisz pojazd, nie ta aut, prom, start, dobrze, wpis zachowany. Jeszcze zrobimy wydruk nawet, że od tej pory rozpoczynamy już pauzę promową. Gdzie będzie dzielenie. Dzielenie, kombinowanie, ale oczywiście wszystko zgodnie z literą prawa. Więc tak, po pierwsze to się troszkę grubiej ubiorę. Po drugie skarpetki. Jechałam sobie w moich słynnych japonkach, a jednak niestety jest troszkę zimno. Do meldowania się do promu potrzebujemy dowód osobisty tylko, nie? Chyba tak. Dowód lub paszport. Skanujemy i tyle. Nie jesteśmy wcale z dużym wyprzedzeniem, no ale jest ok. Cieplutka kurteczka, cieplutka. Też mi pasuje, nie? Patrzcie, w niej wyglądam przystojnie. Dobra, chodźmy! A czas mi się zdaje, że czegoś zapomniałam. Dowód mam. Chyba tyle. Jakbyście byli pierwszy raz, kiedy w Świnoujściu mieli płynąć ciężarówką i płynnie się dedetką, to tutaj są kamerki po lewej stronie. Tam za moimi plecami jest parking, co przyjechaliśmy przy rondzie i teraz trzeba pójść tutaj na sam koniec. O, tam na sam koniec, za ciężarówkami, jak jest to ostatnie Volvo ciemne, na prawo i w sumie aż tam przejść. O, tam, gdzie jest napisany ten dworzec promowy, widzicie? Tam na dole. Aż wtedy trzeba iść. Jest. Dobry. Tak teraz idę i patrzę na to. Czy tu się można odprawić i nie trzeba chodzić tam? I to wszystko jest tu? Pod parkingiem? Ej, dajcie mi znać, że tak nie jest, bo się będę czuć głupio. No patrzcie, no jest pod samym nosem napisane. No dobrze. To za szybę powiem wam szczerze, że ja pierwszy raz to robię. Tak się trochę zastanawiam, jak do tej pory mi się udało dopłynąć. Kiedyś tak sobie tutaj stałam w nocy i tak wpuszczali na te różne linie. Myślę, jak oni będą wiedzieć, gdzie ja płynę? No nic, pewnie jakoś wiedzą, nie? I człowiek, wiecie, w nocy, w środku nocy podjeżdża któryś raz. Trochę taki nie ogarnia do końca. Dobra, jedzie to. Każą to jadę, nie? Najwyżej przypłynę w zupełnie innym miejscu. Dobra, a jeszcze. Dziewiątka to jest ta linia, tak? Stanę jak stanę. Jeszcze raz wydruk, bo tak. Przy takiej kontroli chodzi o to, żeby człowiek kontrolujący widział, żeby kierowca widział, co robi.
I za każdym etapie trzeba udowodnić, że wszystko jest pod kontrolą. Ja sobie zapiszę, który jest pierwszy i już odpoczywam. 1. Dzień wypłaty, 10. Ja już wypłatę zrobiłam jeszcze wczoraj. 06. 1025. Jezu, ja bym chciała 24. Widzisz, nie zablokowałam. Dobrze, Świnoujście. Drugi wydruk. Niestety przy takim czymś jest trochę tych wydruków, ale... Cześć. Na Szwecję? No. Wczoraj mi przyłożył w Cieszynie na tym paleciakiem, wiesz? O kurde. Tym elektrycznym. Smaruję maścią, no bo co zrobię, nie? A miałeś buty ochronne? Miałem, Ale niskie pewnie, tak? ale wiesz co? Zapuchnięte, ale nie boli mnie. Normalnie, wiesz, chodzę, nie? Raczej to jest tak, wiesz, no przyłożone, nie? Bo to takie rzeczy później po kilku latach potrafią zacząć wychodzić. Wazel, bo ci jakiś... Powodzenia. Widzicie, kurde, jak to niedużo trzeba. Sam człowiek uważa i buty ma i dalej, nie? Ale takie pod kostkę, widzicie? Ja mam te swoje buty powyżej kostki, przez to, że kostkę miałam skręconą kilka razy. Ale też mi się zdaje, że to bezpieczniejsze. Znowu 10.06. Dzień dobry. Dobry? Już tyle razy Cię oglądam na tej YouTubie. No to w Aż końcu mówię, na żywo się muszę się, kurde, chyba Ciebie trafić. Chciał, nie chciał, trafiłem. Aha, widzisz? Widzisz? Aż muszę, zrobimy sobie zdjęcie. Możemy. Nawet edytor poszł. Dziękuję Ci. Nie ma za co. Uważaj na kasetkę, bo lepiej wcześniej jechać teraz, bo bardzo dużo sprzedawają biletów, a tu już są nowe. Słyszeliście, co się dowiedziałam? Człowiek zawsze się coś dowie. Że ostatnio tetka zostawiła dużo aut. W sensie, że dali dużo biletów. Wzięli to pierwszy, ten lepszy. Mam nadzieję, że wiedziemy, nie? Dobra, tylko napiszę Świnoujście teraz na korku. Good! To jest moment, teraz jak przyjechałam już na promie, żeby sobie zrobić zdjęcie. Ale żeby sobie zdjęcie, to teraz, jak ja mam kosmetyki do malowania, to już zjechałam tą swoją kredkę. Patrzcie! Co z tymi kredkami? Tak szybko będzie szło? Za chwilkę ją zużyję, będę musiała kupić nową. No dobra, to wystarczy. Jakbyście chcieli kupić swojej żonie albo dziewczynie taką kredkę, to już wam pokażę, jak ona się nazywa. Tutaj dziewczyny nie ma, dziewczyny zresztą wiedzą, ale patrzcie, ona się nazywa o tak. Icon Baby Lip Cheat i to jest Charlotte Tilbury. Widzicie? Taka. Kurde. Ta Icon Baby to chyba kolor, wiecie? W Sephorze. Teraz tu będziemy jeszcze, widzicie, robić jakieś vlogi makijażowe. Coś krzywo, czy mi się staje? No dobra, tam. Nie widzicie? Ja też sumie. Każdy jest zadowolony. I na to, słuchajcie, daję błyszczyk jeszcze. Abyście chcieli kupić swojej żonie taki błyszczyk, to się tak nazywa, widzicie? Tak, i to jest kolor watermelon bodajże. Watermelon sugar, widzicie? Tak. Ja, o. Trochę mi się już to ubrudziło. Nie lubię tego, że tak się brudzi, ale trudno. Teraz mogę sobie zdjęcie zrobić. Zdjęcie będzie widoczne na Instagramie. A wy mnie śledzicie na Instagramie, czy nie w ogóle? No, mam nadzieję, że śledzicie. Możecie to naprawić w tej chwili. Przyszła ochrona i kazali mi wycofać trochę. Wjechać pod zakaz. Mam teraz nadzieję taką, że... Jak jadę pod zakaz, to mnie nie wezmą, także... Na statku. Czemu tutaj wszystkie naczepy do Szwecji są praktycznie niebieskie? Gdzie nie stanę, tam niebiesko. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zeitz, Ariel Karp, Alex Mici, Esteves, DJ De Koning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, Rafał Czoch, Tosio Oki,